Cześć, ja mam na imię Paweł, a ten nasz kanał Fotografia jest fajna. Nie wiem, czy pamiętasz, ale z 2 lata temu był film na temat tablet, taki tytuł, tablet dla fotografa. Tłumaczyłem, że w sumie tablet graficzny dla każdego fotografa, który cokolwiek obrabia zdjęcia, jest bardzo przydatny. Jeśli to jest profesjonalista, to przyspieszy mu pracę w sposób kilkukrotny. Potrafi przyspieszyć pracę. Jeśli to jest amator, który tylko dla siebie te zdjęcia tam za pomocą myszki troszkę tu, to się okaże, że mając piórko w ręce i tablet, robisz to nawet nie tyle, co w tym wypadku ma to na znaczenie szybkość, co robisz to precyzyjniej. Twój poziom edycji dzięki temu drobnemu, niedrogiemu akcesorium może się zdecydowanie poprawić. Niedrogiemu, ponieważ takie, to jest kilkaset złotych, to bardziej takie 400, 500 niż no, więcej złotych, te chińskie tablety. To jest mój trzeci tablet. Ja zaczynałem od Wacomów, ponieważ one kiedyś, ponieważ nie było nic innego praktycznie na rynku. Oprócz tego była taka tandeta, której kiedyś poużywałem jakiegoś i stwierdziłem, że nie, to się nie nadaje. Ale w momencie, kiedy zaczęli Chińczycy produkować tablety, stwierdziłem, że no, to jest tanie. A jak kupiłem takiego Huyona pierwszego, bo mamy 2, Dorota używała do niedawna jeszcze drugiego, to stwierdziłem, że to w sumie to jest tanie i dobre, jak dobre wino, które jest dobre i tanie. Ale już w tamtym filmie wspominałem o tym, że on mi się powoli zużywa. Powierzchnia jest już porysowana, piórka, końcówki wydarte. Sam rysik, no to już jest tak, cześć Zorka. Zorka też się zna na obróbce zdjęć, tak? Tak myślę. Samo piórko to już jest tak, że się je naładuje i wezmę po kilku dniach, to jest puste. Znaczy, to nie jest problem, bo podpinamy tutaj mu zasilanie. Komputer mam po prawej stronie, więc ja mogę spokojnie retuszować, mając podpięty go do zasilania, ale to widać o tym, że wypadałoby zainwestować w nowe piórko. Nowe piórko by zainwestować wypadało. Ale jak kupowałem tego Huyona, tak prawdę mówiąc, przesuń się troszeczkę, o tu, to zastanawiałem się wtedy nad takimi tabletami, one były monitor, który mogłeś bezpośrednio patrząc na obraz retuszować. To kilka lat temu to kosztowało olbrzymie pieniądze, a do tego recenzenci mówili, że słuchajcie, to jest fajne, ale to może trzeba jeszcze poczekać, może technologia się zmieni, może to się wszystko jeszcze poprawi. I ja poczekałem. Natomiast teraz lubię tego swojego Huyona, odłożę go na bok, żeby mu się nic nie stało. O tam, tak, to będzie dla Ciebie tablecik. Ale teraz czasy się zmieniły. Czasy się na tyle zmieniły, że czytając recenzje tych tabletów ekranowych, nazwijmy go, to widać, że to jest coraz lepsze, że to jest bardzo dobre. A ceny zaczynają się robić przystępne. I sam od miesiąca z hakiem jestem posiadaczem takiego tabletu. Chciałem powiedzieć, że używam go od jakiegoś czasu. To nie jest prawda. Ja zainstalowałem go sobie na próbę do tego laptopa, co to jest, dla którym chcę pokazać jego działanie. Później na chwilę do swojego dużego komputera, to było naprawdę chwilę, a później, no taka głupota, pokazałem Dorocie, mówię, Dorota, nie chciałabyś zobaczyć ten tablet, jak się tym tabletem na nim obrabia zdjęcia? No i dzisiaj go mam, ponieważ Dorota pojechała robić zdjęcia, bo komu nie są, więc pojechała robić zdjęcia, więc jej odpiąłem od komputera, bo tak to ona mówi, nie no zostaw, on to jest fajny, jest, ja jeszcze go nie potrzebujesz go na pewno, tak bardzo jak ja, albo coś w tym rodzaju. Znaczy, ja w dużym stopniu boję się wymiany sprzętu. Straszy mnie to, boję się tego, że przyjdzie mi nowe urządzenie, trzeba będzie je podpiąć. A to nie jest problem. Zainstalować, a później to jeszcze ustawiać. 3 dni później odzyskaliśmy możliwość pracy, ponieważ jest oswojony, jak Zoreczka. Oswojony, który można już zacząć używać. I jak czytałem recenzję, to nikt takimi rzeczami się nie przejmuje. Piszą, że tak, no tak jak czytałem, no Huyon
Canvas, mówię, to ma coś tam. Xpen Artist to ma coś tam. Wacom to ma nazwę. Każdy ma coś, ale żaden recenzent nie wspomniał o tym, jak to się podłącza, jak to się używa. To jest moja woda. I tak zastanawiałem się, jak to będzie wyglądało. Znaczy, to co ja mam, bo jeszcze nie pokazałem, ja mam w tej chwili XP Pena Artisto Pro 16 generacji drugiej, czyli ten najnowszy. No i to, co mnie w nim zaskoczyło, przepraszam, muszę to troszeczkę na chwilę odstawić, to wezmę laptopa, otworzę, on już jest włączony laptop, to prostota instalacji. Do standardowego, nowoczesnego laptopa to w pudełku znajduje się taki specjalny kabelek. W pudełku jest kabelek, to jest USB-C i podłączamy tablet do tego nowego laptopa poprzez USB-C, jeśli on ma takie wyjście aktywne, czyli nieaktywne, z zasilaniem i nie mamy żadnych problemów. Ale ten laptop, ja bardzo lubię tego laptopa, to kilka lat temu był gamingowy laptop, więc bardzo porządny i to jest powód, dla którego się go jakoś tak nie mogę pozbyć, bo jest cały czas porządny i mocny, ale on już nie ma wyjścia USB-C, tylko ma z wyjście HDMI. I firma przewiduje do takiego czegoś taki skomplikowany kabel do podłączenia. Skomplikowany, że ja też spojrzałem na instrukcję, jak to się podłącza. HDMI. Podłączamy HDMI do komputera. Mamy dwa USB, czarne i czerwone. Czerwone czy czarne? Tak jak w ruletce. To nie ma żadnego znaczenia. Standardowo podpinamy obydwa i się nie przejmujemy niczym, ale w tym wypadku ja chciałem oszczędzać zasilanie, bo sygnał w obraz, bo to jest monitor, więc obraz na ten monitor idzie po HDMI. Przez USB, przez USB idzie sygnał, który się przekazuje informacje z niego powrotem do laptopa czy do komputera, to jest obojętne, a czerwonym dodatkowo można podpiąć mu zasilanie, albo można wziąć zasilanie z laptopa, ale ja w sumie tak nie chciałem go obciążać, więc ja mam tu podciągnięte zasilanie i mam podpięte poprzez zwykłą zasilacz USB do niego, a jeszcze do tabletu muszę podpiąć. I co? Podpinamy do tabletu. I to było tyle pracy. Jakbym teraz... Nie, to teraz nie. Teraz nacisnę tutaj przycisk, żeby go uruchomić i zaraz będzie widać, że prawy Murphy'ego powinno się nie udać. Prawy Murphy'ego mówi o tym, że się nie uda. A dlaczego się nie uda? Nie, no jest zasilanie. Moja wina, ale już jest wszystko w porządku. I już mam monitor, tak prawdę mówiąc, bo to jest monitor. Mam monitor z całym tym obrazkiem, który jest tam na komputerze. Już mam przerzucone, mogę sobie nóżki wyjąć. Sprzątnijmy to wszystko tutaj. Jak go obrócę, to tu widać, trochę widać. Widać dokładnie to samo, co ja mam tutaj na tym drugim monitorze. To jest drugi monitor, na którym ja mogę piórkiem zrobić wszystko. Znaczy ja akurat chciałem uruchomić, bo miałem uruchomić wcześniej. Gdzie jest Affinity? To najpierw robimy uruchomię. Jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, to tak naprawdę to ustawienie piórka, obszar roboczy, ekran, kalibrację.
to trzeba zrobić kalibrację na początek. I to jest jedyna czynność, którą tak naprawdę musiałem wykonać po podłączeniu do laptopa. I ja nie musiałem nic więcej zrobić. On od razu skopiował sobie ten obraz tutaj i od razu miałem dostęp do wszystkiego, co chciałem. Kalibracja jest, jak na przez wszystkich, wymagana, bo na początku on nie trafiał, więc na początku musiałem użyć myszki, żeby to użyć, a później już bez problemu. Gdzie jest Affinity? Kto szuka, ten błądzi. Luminar. Nie. Muszę użyć myszki, bo on nie jest w stanie zejść poniżej ekranu, a mam pasek chowający się poniżej. Affinity. Ojejku, przecież tu po środku widzę Affinity i on się nie ten... Mogłem uruchomić Affinity wcześniej, bo no, wymaga hasła i tak dalej. Powinienem mieć już zdjęcie wrzucone od razu, którym chcę pokazać coś, co chcę robić. W międzyczasie. To jest monitor. 16-calowy, bo dlatego on się nazywa Artist Pro 16. Cała ta seria, którą ja tutaj też wymieniam, to jest 16-calowe ekrany. Nie. Dobra. Spadaj. Fill. O, pokaż mi coś, jakieś zdjęcie. Jakie bądź zdjęcie, o to na przykład. Otwórz mi to zdjęcie. Tu muszę, tu muszę jeszcze do tego urządzenia, do tego tabletu jest jeszcze taki pad do scrollowania, do powiększania, do robienia różnych rzeczy, tylko ja go jeszcze nie podłączyłem do laptopa, bo mam schowany jego USB. Dlatego podłączałem m.in. zasilanie z boku, żeby mu podpiąć tego pada, bo ilość gniazd jest ograniczona. OK. Muszę jeszcze włączyć pada i zaraz zobaczymy, czy działa. No jak już widać, na dole mi się wyświetla, tam nie wiem, czy widać, i teraz będę chciał powiększenie. Pach, 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 pach. Ten pad mi się spodobał. Zwłaszcza, znaczy, on ma coś, co mnie zdziwiło, bo przyciski są w ogóle nieopisane. Nic. Czarna magia. Bo prawdopodobnie, a czy ja do tego nie doszedłem, te przyciski wszystkie możesz sobie zaprogramować. Aczkolwiek jeśli naciskam, to mi pokazuje, że teraz to jest przycisk spacja, a to jest Alt, a to jest Ctrl, a to jest Shift. I tak używam Alt, Ctrl, Shift i spacji praktycznie. Spację, łap, żeby przesunąć obraz, Shift, żeby zmienić kolory i tak dalej, a lewy klawisz na dole, po tym jest Ctrl Z. Cofnij. Tak na szybko, żeby skrótów nie trzeba było szukać klawiaturowych. Wybiorę sobie teraz jakiś tam pędzel. Tylko muszę się sekundę nastawić. Ten pędzel bym wybrał. Ten pędzel. Przesunimy sobie obraz. No i już mam w tej chwili, mogę kliknąć, więc mam rozmiar, nie scrollowanie teraz, rozmiar pędzla i teraz będę, rozmiar pędzla i teraz nie wiem, czy widać to, rozmiar pędzla mi się zmienia. Ja mogę teraz tutaj zamalować mu ten rozmiar pędzla. Op. Ja w tej chwili teraz przesunę, żeby powiększał mi obraz. Teraz przytrzymam, żeby przycisnąć. Teraz mam nieskrolowanie, teraz rozmiar pędzla. Mogę zmniejszyć. Oj, tu jest plamka. I tu jest plamka. I tu. Za daleko poleciałeś. Za szybko pracuję, jak na ten. Dobra, jeszcze tak. Co tu? Oto skasujemy. Jak widać, praca z nim to jest sama bajka. Samo to, co najlepsze. Cóż, co można o nim powiedzieć? To
To, co ja go w tej chwili używam, to ja nic w nim nie ustawiałem. To jest tak, jak rozpakowałem pudełko i tak pomyślałem sobie, jak tu to się do tego zabrać? No to oczywiście sterowniki. Z internetu sterowniki do laptopa, ciach. Włączyłem, podłączyłem i on dokładnie w tej chwili działa tak, jak wtedy go podłączyłem. Nie musiałem nic robić, nic marnować czasu. O tym nikt nie powiedział, ale to jest rzecz, która jest fajna. O czym mówili? Bo przeczytałem trochę różnych recenzji o tym, że ten XP Pen Artist Pro 16 Gen 2 generacji drugiej, a nie wiem czym się różni generacja druga od pierwszej, chyba tym podłączeniem do nowych laptopów, ma najlepszy stosunek ceny do jakości. Ponieważ on ma 2,5K rozdzielczość, czyli 2560 na 1600 pikseli ma rozdzielczość. Praktycznie w tej klasie nie ma nic, co by było lepsze jakościowo. Można później kupić 4K, aczkolwiek jak się przekonałem, 4K to nie jest zawsze to, co jest najlepsze, bo zbyt duża rozdzielczość powoduje, że te ikonki zaczynają ci się robić coraz mniejsze. Musisz wtedy programowo zwiększać ikonki i to jest tak średnie. Natomiast też 2,5K ma Huion Canvas, ten ma 16 000 stopni nacisku piórka, a tamten ma 8000. Nie wiem. Ten, co ja używałem poprzedni, miał chyba 6000. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, no ale jakby nie patrzeć, Huion jest, jeśli nawet jest taki sam, to jest o jakieś 600-700 zł droższy. Jego też odpowiednikiem Wacom to jest Wacom Cintiq 16, ale on jest Full HD, czyli 1920 na 1080 rozdzielczość ma i też ma 8000, ale on kosztuje tak 1500 więcej. Ponieważ tego można kupić w granicach 2000 zł, ale widziałem niedawno jakąś promocję za 1500 ktoś sprzedawał. Jakiś z naszych sklepów i prawdę mówiąc, to ja się bardzo bym się cieszył, gdybym go używał, ale Dorota go używa. Bardzo się cieszę, że Dorota ma tak fajny tablet do używania, bo teraz nie mamy kasy, żeby kupić drugi, żeby mieć drugi taki tablet. Natomiast czy to jest tablet idealny? Właśnie tak, nie wiem, czy nie jest. On ma jeszcze jedną funkcję, o której nie powiedziałem, że jeśli przytrzymam przycisk tutaj przez kilka sekund, to obraz mi zniknie i będę go używał tak jak zwykły tablet, który patrzy na ekran, a tu rysuje. To jest przydatne, jeśli tak jak używałem go z dużym, to ja mogłem tak zrobić, że mi na dwóch monitorach jednocześnie mógłbym go obsługiwać, to tego wygaszałem, ale mogłem też mieć 3 monitory, on był jako trzeci, a obsługiwałem piórkiem wszystkie 3 i to mogłem sobie wybrać w opcjach, że mogę obsługiwać tylko ten, albo mogę obsługiwać wszystkie 3 monitory jednocześnie. Miałem problem, żeby zrobić tak, jak ja mam zrobione, czyli jeden monitor jest taki narzędziowy, drugi jest ten do pracy i żeby skopiować ten do pracy, czyli żeby miał tu i tu otwarty ten sam program graficzny, a tamten, żeby był narzędziowy. I w sumie tego nie pokonałem jeszcze, ale może mi się uda, jak go odzyskam. Natomiast pytanie, czy to jest dla wszystkich? Albo to inaczej. Dla kogo jest taki tablet? No dla fotografa, dla grafika, dla dziecka, które chce porysować. Widziałem, jak takie coś rysują. Podobno rysuje się tak jak na prawdziwym papierze. Ja nie używałem go do rysowania ani razu. Ale jeśli zamierzasz kupić monitor jakiś, porządny, bo nie masz, a chciałbyś mieć, to jest monitor. To jest monitor, który kryje 97% sRGB i ileś tam Adobe RGB. Ja go przełączyłem od razu, bo on się domyślnie włączył w sRGB. Ja go przełączyłem w Adobe RGB. Znaczy odwrotnie, w Adobe RGB był, ja go w sRGB przełączyłem, ponieważ tak używam. I w sumie, jeśli szukasz monitora, to on nie ma możliwości jakby powieszenia go na ścianie. Ale jeśli go zamocujesz w jakiś sposób, to masz monitor, który będzie stał. Jak będziesz potrzebował, to go zdejmiesz i zaczniesz na nim malować.
co chcesz robić. Zaczniesz na nim, co chcesz robić i no co, no patrzyłem, czy się do niego można coś przyczepić, bo w takich monitorach, takich lepszych powiedzmy, ważnym jest kąt patrzenia. Czy jak patrzę z boku, to czy ja widzę tak samo, jak patrzę idealnie prosto. Miałem laptopa przed tym, tylko że to był taki bardziej zwykły laptop, gdzie musiałem siedzieć idealnie na wprost. Tak. Bo jak się przesunąłem tak, to mi się kolory zmieniały. Dobry monitor graficzny. Ja nie mówię o takim monitorze, gdzie używasz go gdzieś w przestrzeni publicznej, a tam wtedy naklejasz mu jeszcze albo w ogóle wymagasz, żeby ten monitor miał mały kąt widzenia, żeby ci z boku nikt nic nie widział, ale grafik nie może siedzieć cały czas w ten sposób i pracować, bo ma prawo do przesunięcia i ważne jest, żeby na tym monitorze, tak jak na tamtym moim, którego tam widać i który tam pracuje w tej chwili, i na tym tak samo, żebym ja mógł się przesunąć w ten sposób, oprzeć i zacząć obrabiać zdjęcie. Czy spojrzeć na niego troszeczkę z boku, bo nie usiedzisz. I ten zapewnia to. Zapewnia przede wszystkim tą jakość zdjęć, która jest no, praktycznie no, najlepsza. Jest bardzo dobra. Ja nie używałem takiego innej firmy, bo używałem zwykłych tabletów. I nie wiem, czy na tamtych się pracuje lepiej. Jedyne, czym mogę się oprzeć, to na testach ludzi, którzy używali i mówili, że słuchajcie, no każdy z tych tabletów w tej grupie ma swoje jakieś zalety, ale jeśli patrzymy na stosunek jakości do ceny, to XP Artistin 16, Pro 16 generacji drugiej jest najlepszy. Maszyna ma najlepszy stosunek ceny do tego, co oferuje. Dlatego jak szukasz takiego tabletu, to ja mogę Ci powiedzieć, tego przetestowałem. Ten używam rękami Doroty, ale używam i ten spoko, mogę Ci polecić. Dobry zakup, dobra rzecz, dobry, przydatny gadżet dla fotografa, nie. Narzędzie pracy dla każdego fotografa, które może Ci się przydać. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pokazałem Ci przydatność takiego tabletu graficznego, nowoczesnego tabletu graficznego. Prawdę mówiąc, te kilka lat temu ja o nich marzyłem, ale to nie było wykonalne. Dzisiaj to jest wykonalne. Te 1700-1800 zł za dobry monitor. Do tego aktywny, którym możemy pisać, dobrze pisać, z świetnym piórkiem, którego nie trzeba ładować przy okazji. On już się nie popsuje tak, ono jest, działa na jakiejś innej zasadzie, więc to piórko będzie wiecznie, tylko trzeba końcówki zmieniać, ale jak widać, tu są końcówki zapasowe różne, tutaj są wstawione w tym piórniku. To mi się podoba, bo do poprzedniego to było taki coś, trzeba było go odstawić. Jak go odstawiłem, to się później szukałem i patrzyłem, gdzie jest piórko, bo Majka ma taki zwyczaj, że przychodzi, długopisy kradnie. Więc piórko też już szukałem. Tu zamknięte w piórniku, piórka mi żaden kot nie zabierze. Kot nie kradnie, tylko zabiera. Żaden kot mi nie zabierze, także to jest naprawdę fajny zakup. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów, zapraszam do przyłączania się do patronów. Patronom bardzo dziękuję za wsparcie, naprawdę bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Cześć.